Znalazłeś kiedyś fajną okazję inwestycyjną, ale okazało się, że jest ona niekredytowalna. Może być to krótki lis, może być zła konstrukcja budynku. Jest wiele różnych rzeczy, które mogą zatrzymać Twój kredyt, Twoje finansowanie. I w tym odcinku właśnie chciałem z brokerem, z Pawłem porozmawiać na ten temat, jakie rzeczy mogą Was zatrzymać, jak rozwiązywać te problemy i jak sobie z nimi radzić. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Kolejny odcinek serii z brokerem. Dzisiaj skupimy się na temacie problematycznych nieruchomości, czyli nieruchomości, które czasem wystarczy, że nie ma kuchni lub nie ma łazienki i już bank nie da standardowego finansowania na taką nieruchomość. Rozbijemy to dzisiaj na szczegóły, porozmawiamy o konkretnych rzeczach, jakie mogą Was zatrzymać i jak sobie z nimi radzić, jakie są rozwiązania na te problemy. Jeśli interesuje Cię ten temat, obejrzyj ten film do końca. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Dzięki Paweł za Twoją obecność w kolejnym odcinku. Dla osób, które nie oglądały Cię we wcześniejszych odcinkach, jakbyś mógł się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie. Jasne, dzięki Michale, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Krzek, jestem brokerem kredytowym, zajmuję się zakupem domów rezydenckich, buy to let, HMO oraz refinansowaniem, tak aby wyciągnąć kapitał na kolejną inwestycję. Jestem też inwestorem na rynku nieruchomości w UK. Super, bo tutaj zaczniemy od tych właśnie trudnych metod finansowania i tak powiem tylko w dużym skrócie, bo już ogólnie poruszaliśmy to we wcześniejszych odcinkach, że do nieruchomości problematycznych z reguły jest zalecany bridge finance, czyli kredyt pomostowy. Mam na myśli tutaj właśnie do nieruchomości do remontu, które nieruchomości nie nadają się do zamieszkania. Często właśnie mają krótki lease, czyli krótką umowę dzierżawy, jeśli chodzi o mieszkania, ale w tym odcinku chciałbym bardziej się skupić na szukaniu rozwiązań, omijając ten bridge, bo wiadomo, bridge to jest ostateczność, też jest dość drogi, dodatkowe koszta. Jeśli nie ma innej możliwości i jest tylko bridge, to dalej jest to możliwe, ale chciałem dzisiaj, korzystając tutaj z obecności Pawła, porozmawiać jeszcze na innych rzeczach, które można wykorzystać, omijając te finansowanie, czy chociaż spróbować ominąć te droższe finansowanie, jeśli jest taka możliwość. I tutaj właśnie
chciałbym porozmawiać na przykład zaczynając od aukcji, no bo najczęściej te problematyczne nieruchomości są na aukcji, bo tam jest Z jakiegoś powodu tam trafiły, tak, prawda? z jakiegoś powodu tam trafiły te aukcje, no są, myślę, że głównym czynnikiem jest to, że jest tam 28 dni z reguły finansowania na standardowych, są Modern Auction na 56 i czy jest możliwość finansowania standardowego kredytu na taka możliwość zakupu z aukcji? Jak z twojego punktu widzenia to wygląda? Jasne. Na pewno przy Modern Auction jest to na pewno bardziej realistyczne z tego względu, że mamy te 2 miesiące, prawda, żeby dokonać zakupu. Tam często też można przedłużyć ten termin za jakąś opłatą, jeżeli właściciel się zgodzi nieruchomości. Miałem ostatnio taki przypadek, że było chyba 12 funtów dziennie naliczane dodatkowo za ekstra chyba tydzień, żeby doszło do completion, bo było już na sam koniec, więc czasami tak bywa, wiadomo, to zależy troszeczkę od prawników, czy zdążymy, czy nie wyrobić się w tym czasie, także tutaj jest troszeczkę lżej pod tym względem. No przy tej standardowej aukcji myślę, że byłoby to problematyczne i raczej niewykonalne i tutaj raczej sugerowałbym chyba bridge na zakup w 28 dni, aczkolwiek bridge też nie jest zawsze gwarancją, że wszystko pójdzie super szybko. Tutaj przy tej aukcji zazwyczaj plusem jest to, że tak jak wspominałeś wcześniej, mamy te sercze już z góry, więc jest ten pak cały, więc można sobie to sprawdzić przed i wysłać do prawnika i tutaj być już z góry z tym czasowo, ale miałem też aukcję, gdzie zakończyliśmy zakup w 20 dni, także no, spokojnie da radę się z tym bridge'em wyrobić, natomiast no, zazwyczaj no, przy tak krótkim okresie czasu jest wskazany bridge, z tego względu, że banki też często korzystają z rozwiązań takich, że proszą inwestora o wykupienie specjalnych ubezpieczeń, żeby przyspieszyć na przykład proces cały zakupu, gdzie niekoniecznie cała dokumentacja jest wymagana, wystarczy wykupiać specjalne indemnity, gdzie można po 200-300 funtów za takie coś zapłacić i mieć ten proces już dla banku zabezpieczony i przyspieszony jako całość, także tutaj takie są też rozwiązania zazwyczaj dostępne, no więc tak myślę, że w skrócie przy tych zakupach aukcyjnych to tak by wyglądało. Okej, w porządku. Chciałem tylko rozwiać te wątpliwości swojego punktu widzenia. Ja jeszcze mogę dodać, że coś niestandardowego, co czasami jest możliwe, niekoniecznie zawsze, ale możliwość jest dogadania się o przedłużenia tego okresu, że jest 28 dni, ale już się nie 3 razy czy 4 na aukcji się nie sprzedało i możesz powiedzieć, okej, ja to kupię, ale potrzebuję minimum 2 miesiące, minimum te powiedzmy 60 dni czy 56, bo już też słyszałem takie sytuacje, że 5 razy się nie sprzedało na aukcji, zniżona cena. Ktoś już pewnie zdesperowany. Ktoś już zdesperowany i powiedział, dobrze, zgodzę się na 2 miesiące, żeby ktoś to mógł wziąć na normalny kredyt, bo już są, tak jak wspomniałeś, sercze są, więc to już ten miesiąc przynajmniej jest z góry przy standardowym, bo to, co ja wspomniałem w wcześniejszym odcinku o tym krótszych wykupienie searches, to jest niestandardowe i mało osób o tym wie, mało osób tego używa, więc z reguły jest to miesiąc, a jeśli masz searchy już gotowe i da radę przedłużyć ten okres na dłuższy, na przykład na 2 miesiące, to jest to możliwe, ale mało osób pyta. Ja zauważyłem, że często są umówione, ja już tam na przykład tak miałem, z mojego doświadczenia miałem z aukcji zakup, stwierdziłem, że potrzebuję minimum 2 miesiące, bo inaczej tego nie kupuję i taka była moja oferta. Moja oferta była na piśmie, że potrzebuję, mimo że tego z aukcji ma być minimum 2 miesiące na zakup, a jak nie, to nie biorę. I dostałem telefon, to w piątek złożyłem ofertę, w poniedziałek dostałem telefon, nie ma sprawy, wpłacisz 10% depozytu i masz 2 miesiące. To nie pyta, ten nie ma. Więc i to fajna okazja inwestycyjna, ale trzeba zapytać, trzeba się dowiedzieć. To nie jest standardowe, bo w Terms Condition jest napisane wyraźnie 28 dni albo 56, zależy od rodzaju aukcji, ale to wszystko można negocjować. Teraz jeden kolejny też budynek wygrałem na aukcji i też dogadałem się na dłuższy termin, mimo tego, że jest kupowane za gotówkę, ale powiedziałem, że chcę więcej czasu, żeby zweryfikować, bo na przykład budynek nie ma floor planu, trzeba zaplanować zmiany, trzeba trochę tego czasu poświęcić i stwierdziłem, ja nie chcę kupywać tego i poświęcać ten czas po zakupie,
tylko chcę to zrobić w trakcie zakupu, że odbieram klucze i już umowa z budowlańcami jest podpisana, wszystko jest zaplanowane, oni wiedzą, co mają robić, żeby zaoszczędzić ten czas, więc tutaj tak przy okazji chciałem dać wartość, że są rozwiązania, które warto brać pod uwagę i można je wdrażać. Super. Kolejny case, nieruchomość z krótkim lisem. Jak dobrze wiesz, banki nie lubią krótkich lisów, Tak. Zależy, niektóre banki już tam poniżej 90 lat, niektóre poniżej 80. Są jeszcze banki, tam chyba 1 czy 2, że do 65 lat akceptują, albo jeden tam chyba NatWest jest, że 65 lat, i pożyczałem tylko na 15 lat, że jak skończy się kredyt, to 50 lat lis musi zostać, więc są jakieś wyjątki, a większość banków tego nie tchnie. Jaka jest na to strategia? Jak na to patrzy z swojego punktu widzenia? W zależności od zakupu na pewno więcej banków, które pozwalają mieć ten krótszy lease, jest na zakup personalny. Jeżeli to jest dom rezydencki, tak jak wspominałeś, właśnie NatWest, albo czy to jest buy to let też na personalne imię. Jest kilka banków, które też pozwolą ten zakup z krótszym leasem na spółkę limited, na przykład Foundation Home Loans, tak jak wspominałeś, koniec terminu przy końcu mortgage'u ma być 50 lat, natomiast mortgage sam może być na przykład na 15, tak? Więc tutaj powinniśmy się zmieścić w tym okresie, ile ten list ma swój lat długości, więc no, są tam różne rozwiązania tego typu. Są banki bardziej specjalistyczne, ale pozwalają jakby tutaj z tym krótszym listem zakupić. Wiadomo, w zależności od tego, ile tych lat zostało do samego końca. Czyli to jest właśnie kolejny fajny tip dla Was. Jak chcecie oglądać takie nieruchomości, to większość one są już ogłaszane, że cash only, że tylko za gotówkę można je kupić, że one są niekredytowalne. Dokładnie. Z tą wiedzą możecie podjąć kroki, możecie powiedzieć nawet do agenta, ok, kupię to za gotówkę, czy sprzedaję nieruchomość i będę miał gotówkę, tego raczej od razu nikt z Was nie jest w stanie zweryfikować, ale możecie w międzyczasie załatwić kredyt i pokazać decision in principle, że jesteście w stanie takie finansowanie zorganizować i nagle zmienia się punkt widzenia, bo już wiele razy o tym mówiłem, żeby być agentem nieruchomości w UK nie potrzeba żadnego wykształcenia, nie potrzeba żadnych kursów i szkoleń, tylko po prostu z ulicy gościu może przyjść i być agentem, więc często wiedza ich nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i tylko ktoś im powiedział, że te nieruchomości są niekredytowalne i oni to przekazują dalej. Tam nie ma żadnej wiedzy za tym zakrytej, a tutaj na tym kanale chcę się dzielić wiedzą z praktyki i właśnie rozmawiać z osobami, które mogą to potwierdzić i no, wiedzą to z praktyki, także myślę, że to jest dla Was fajny tip i możecie na tym dużo zaoszczędzić, bo są jeszcze możliwości na przykład przedłużenia tego lease przed zakupem, czyli wy składacie ofertę, przedłuża właściciel obecny ten lease z freeholderem i wy to, no możecie nawet opłacić to i podczas completion, czyli podczas completion płacicie za zakup, depozyt i wszystkie koszta i płacicie kolejnemu prawnikowi za lease extension. To często są tam 1000 funtów, 1,5, zależy ile mieszkań jest w tym samym czasie przedłużane, może być nawet 500 funtów. Jeśli jest 20 mieszkań przedłużane w tym samym czasie, to prawnik jest w stanie zrobić zniżkę. Więc nie ma co się przejmować, że to czasem może być drobna sprawa, a może zaoszczędzić duże pieniędzy i też może pozwolić zarobić, bo jeśli traficie okazję inwestycyjną, gdzie agent zabija waszą część konkurencji, bo mówi, że nieruchomość jest niekredytowalna i ludzie się boją ją kupić, a wy macie wiedzę, jak kupić tą nieruchomość, więc daje wam gdzieś tam przywilej pierwszeństwa czy korzystania z tej sytuacji i zarobienia na kogoś problemie, bo w nieruchomościach, w biznesie często zarabia się na problemie, nie dlatego, że ktoś ma problem, tylko dlatego, że wiecie, jak znaleźć rozwiązanie i to jest, no bo warto mieć to z tyłu głowy, bo może w przyszłości kiedyś się pojawi taka okazja. Ja znam kilka osób, które inwestują w Londynie i kupują za gotówkę takie nieruchomości po 200-300 tysięcy z krótkim leasem, przedłużają lease i nagle nieruchomość jest warta 500 000. Easy money, nie? Naprawdę, jeśli ktoś wie, jak to zrobić, to można super pieniądze zarobić. Przejdziemy do kolejnego przykładu.
bo czasem jest to ruina, dom niekredytowalny bez ogłoszenia, bez ogrzewania, no nie nadaje się do użytku, często jest to EPCF, ale są też nieruchomości, które jest w dobrym stanie, czy w stanie może do zamieszkania, bo dobry w Anglii stan to jest tak przysłowiowo, Relatywne. można się przyczepić do tego stanu dobrego, ale jest do zamieszkania. Kwestia dom bez kuchni czy łazienki jest już dla banku niekredytowalny. Jak to ugryźć z twojego punktu widzenia? Jakie masz na to pomysły, żeby poradzić sobie z takimi sytuacjami? Więc tak, czasami bywa tak, że przy zakupie nieruchomości sam fakt, że nawet nie ma kuchenki gazowej w kuchni, już w niektórych bankach jakby dyskredytuje ten dom. Jeżeli To nie jest do kredytowalność. wprowadzenia. Tak. Jakby nie nadaje się od dnia pierwszego do wynajęcia z tego względu, że nie ma wszystkich jakby tych wymaganych rzeczy, które czynią kuchnię kuchnią, prawda? Czyli jeżeli nie ma kranu ze zlewem, odrobinę kawałek blatu, żeby przygotować jedzenie, kuchenki, żeby to jedzenie podgrzać, no to wtedy to już nie jest kuchnia. I tak samo jeżeli nie ma, prawda, czynnej, sprawnej łazienki, tak by te dwie rzeczy tutaj już sprawiają, że dom jest niekredytowalny. Jeżeli czasami nie ma po prostu kuchenki, to też zależy, bo w niektórych bankach nie ma z tym problemu, nie biorą tego pod uwagę, niektóre banki się czepiają o to, że tej kuchenki nie ma, wtedy można na przykład się dogadać z właścicielem, wytłumaczyć sytuację i często kupić najtańszą kuchenkę za 50 funtów, nawet nie trzeba jej podłączać, można ją tylko wstawić do nieruchomości i tak kilka razy zrobiliśmy przy zakupie z moimi klientami, że po prostu jeżeli się okazało na zdjęciach, że nie ma tej kuchenki gazowej czy jakiejkolwiek elektrycznej, to wystarczyło wstawić tą kuchenkę i dom już był nagle kredytowalny, więc to jest takie jedno rozwiązanie. Drugie, no jeżeli nie ma, czasami wiem, że też część osób gdzieś tam jest w stanie się dogadać z właścicielem, żeby trochę podreperować standard nieruchomości i jakieś drobne naprawy zrobić przed wyceną na przykład. Też ostatnio mieliśmy taki zakup, gdzie była dziura w suficie, i to już jest takie troszeczkę, no w zależności od tego, jak widzi to rzeczoznawca, nie? Na przykład wiem, że dla części mogłoby to być niekredytowalne, niektórzy mogliby na to spojrzeć i pomyśleć, a nie jest to duży problem, byleby nie było grzyba, prawda? I tutaj wiem, że ktoś na przykład, jeden z moich klientów tą dziurę podreperował i nie było problemu. Często bywa tak, że na przykład jest dziura w dachu. Była też taka sytuacja, że jest dziura w dachu i tutaj bank się też o to przyczepił, kazał dokonywać napraw i tak dalej i tutaj zatrudniać specjalistów, którzy mieli to zrobić, jakieś raporty trzeba było wykazywać, często też tak bywa przed zakupem, więc tutaj no, w tym momencie ta dachówka została dołożona kosztem 100 funtów i rozwiązało to problem, ale przeszliśmy do innego banku. Oczywiście rzeczoznawca już widział, że to jest jakby zrobione, nie miał tej wiedzy, że to nie było naprawione wcześniej tak czy inaczej, więc dom już był kredytowalny też z tej strony. Raz było też załatane, cegły były złączone, bo była między nimi szczelina, więc to też przed wyceną ktoś z klientów moich naprawił i jakby rozwiązało to problem, więc czasami lepiej te problemy naprawiać przed wyceną i jeżeli jest taka możliwość, to jest jedno rozwiązanie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby się dogadać z właścicielem, no to jest to problematyczne. Często tutaj największym problemem jest grzyb. Zazwyczaj tutaj banki jest dużo banków, które nie lubi tego problemu. I wtedy już trzeba, zazwyczaj jeżeli to jest koszt naprawy więcej niż 5000 funtów szacowany przez rzeczoznawcę, naprawy tego grzyba, no to wtedy banki robią tak zwane retention, czyli nie wypłacą nam kredytu, dopóki tych napraw nie dokonamy. Naprawy muszą być dokonane przez specjalistę, który ma certyfikat. Automatycznie czyni to cały koszt naprawy o wiele droższy, niż gdyby ktoś to zrobił samemu lub skorzystał ze swojego budowlańca, więc często też właściciel nieruchomości nie chce się zgodzić na te naprawy, bo mogą być one rozległe. Jeżeli trzeba zabezpieczyć długość całego pomieszczenia, zrobić ten DPC, nowy plaster, zabezpieczyć to folią wodoodporną od środka i tak dalej, więc może to być też znaczący koszt, więc nie każdy może chcieć naprawiać czyjąś nieruchomość przed zakupem, więc i tutaj właśnie, jeżeli są takie nieruchomości, które są problematyczne, prześlij mi linka do Rightmove, zobaczymy na zdjęciach, jak to wygląda. Jeżeli masz jakiś filmik, też super i wtedy będę w stanie oszacować, do którego banku mniej więcej możemy się z tym udać. Wiadomo, wszystko zależy od rzeczoznawcy, ale są banki, które często akceptują nieruchomości z tego typu problemami bez żadnego problemu i dają na to kredyt, często robiąc nawet automatyczne wyceny, także można w ten sposób uniknąć tego problemu, bo dla niektórych banków to nie jest jakby wielkim problemem. Niektóre banki mają przyzwolenie, żeby w ogóle wyremontować nieruchomość po zakupie do 3 miesięcy bez większych problemów tak samo, więc wiadomo, nieruchomość musi się
tylko i wyłącznie nadawać do wynajęcia według standardów jakichś tam rzeczoznawcy. Więc ogólnie zasada jest taka, że jeżeli jest to dom, który był, nie wiem, na przykład 30 lat nieremontowany, ale ktoś tam niedawno mieszkał, no to co do zasady nadaje się do zamieszkania, bo ktoś tam mieszkał, prawda? Jeżeli to jest, nie wiem, nieruchomość, gdzie jest wszystko pozrywane, znaczy sam brak karpetu niekoniecznie jest problemem, natomiast zależy w jakim standardzie jest ta nieruchomość. Jeżeli wygląda na opuszczoną, no to długi czas. tak, to wtedy już może to być problemem dla większości banków. Są banki, które łagodniej podchodzą do tego typu nieruchomości, ale no to już zależy od rzeczoznawcy, nie? To jest zawsze jakieś tam ryzyko, że rzeczoznawca może mieć z tym problem przy wycenie, no i wtedy mając rezultat takiej wyceny i komentarze rzeczoznawcy, będziemy w stanie się dowiedzieć, co można dalej z tym zrobić. Czy będzie już wymagany bridge, czy trzeba będzie szukać jakiegoś innego rozwiązania, na przykład naprawienia tej nieruchomości w jakimś tam sensie. Jeżeli problem nie jest wielki, a jednak jest problemem dla banku, czasami zmiana banku jest wystarczająca, więc wszystko zależy od tego case'a, od tej nieruchomości, jaki ona ma problem i co się da z tym zrobić. Zazwyczaj jest tak, że wtedy trzeba trochę pochodzić do jednego, dwóch banków i zobaczymy, gdzie z tym problemem dany bank będzie miał. Miałem takie case'y, że była wycena nieruchomości, gdzie rzeczoznawca przyczepił się do grzyba, naprawy na 10-15 tysięcy funtów szacowane, gruby problem, raporty trzeba było zamawiać, potem bukować te naprawy i tak dalej. Poszliśmy do innego banku, w ogóle nie było żadnej mowy o grzybie, w ogóle rzeczoznawca ani słowem się na ten temat nie odezwał, nie było w ogóle tego problemu. Jedyne, do czego się przyczepił, to że było drzewo przed nieruchomością troszeczkę blisko, właściwie wyglądało bardziej jak taki duży krzew, więc jakby nie było, dla mnie w moich oczach nie było to wielkim problemem, był uzyskany raport na podstawie stanu tego, czy wpływu tego drzewa na nieruchomość w sensie strukturalnym. Okazało się, że nie było żadnego problemu i tyle, i wycena przeszła, wszystko było ok. Także na co jeden rzeczoznawca może zwrócić uwagę, drugi może to totalnie ominąć. Warto mieć to właśnie z tyłu głowy, szukać rozwiązań, bo wiadomo, że bridge akceptuje takie rzeczy, ale no tak jak już mówiłem o tym wcześniej, jest to dość drogie rozwiązanie, a szczególnie, no ogólnie jest drogie, jakby nie ma co tutaj nawet powiedział dwa razy droższe niż standardowy kredyt typowo. No, więc warto mieć to na uwadze, bo też wycena jest droższa do bridge'a i wszystkie koszta są droższe, więc porównując, gdzie można czasem na marketplace kupić właśnie używane szafki kuchenne, czy jakieś tam stawić używaną toaletę, wannę, czy coś na sztukę, żeby to było, wyglądało, że nie musi być sprawne zawsze. Bo nikt tego nie będzie tam odkręcał korków, sprawdzał, czy woda leci, czy ciepła, czy jest ten, przyjdzie rzeczoznawca, przejdzie się, jeśli jest, to jest i nikt nie będzie tego podważał, przynajmniej z mojego doświadczenia, a takie rzeczy mogą mieć duży wpływ i pozwolić zaoszczędzić wam pieniądze. Tam, gdzie konkurencja nie może kupić tych nieruchomości, to jeśli macie wiedzę i doświadczenie, to możecie sobie z tym poradzić i to czasem właśnie są śmieszne pieniądze, gdzie na przykład są takie środki, akurat nie pamiętam nazwy, ale jest taki środek na grzyb z Niemiec, mniej więcej 10 funtów kosztuje butelka, że psikniesz i grzyb znika. To nie jest rozwiązanie problemu długoterminowe, ale na chwilę sobie poradzi. Ja już tak miałem jedną nieruchomość, że kupowałem, leciało z rynny woda i nie było łatwo tą rynnę wymienić, naprawić, bo to było mieszkanie na 3. piętrze i tam ogólnie nie było dobrego dostępu na ogród, żeby rusztowanie rozłożyć, więc to było problematyczne, no i bank mógłby się do tego przyczepić, ale w praktyce 2 psiknięcia z takiego środku i już się nie przyczepi, a to można sobie w trakcie później rozwiązać ten problem. Na spokojnie, tak. Na spokojnie, bez ciśnienia i takie rzeczy pozwalają dużo zaoszczędzić pieniędzy i uważam, że warto mieć to z tyłu głowy, szukanie rozwiązań, próba rozmowy, bo jeśli ktoś już nie może sprzedać tej nieruchomości jakiś czas, to nie dość, że masz możliwość kupienia jej taniej, bo nie ma takiej konkurencji, ale właśnie porozmawiać czy z właścicielem, czy z agentem, słuchaj, nie możesz sprzedać tej nieruchomości, ja wiem jak ten problem rozwiązać, ja płacę za wycenę, biorę to na siebie, ale potrzebuję kluczy na kilka godzin, czy tam na pół dnia, żeby wprowadzić zmiany, zaplanować i okej. Bo nikt chyba nie chce płacić setki, czy tam nawet 1000 funtów za wycenę, a później ci powie rzeczoznawca, to nie pasuje, dziękuję, do widzenia, tracisz czas, bo musisz naprawić to i tak, albo nie dostaniesz kredytu, więc trzeba, uważam, być świadomym tych rzeczy.
jak już oglądasz nieruchomość i albo się dogadać, albo się nie dogadać, bo też nie ma czasu tracić i innych ludzi, bo na przykład jeśli ktoś wie, że nie da rady z właścicielem to dogadać, to uważam, że nie ma sensu wysyłać aplikacji, jeśli wiesz, że na pewno to nie przejdzie, bo są Pewnie. większe problemy i tylko tracisz swój czas i pieniądze. Albo ktoś chce się dogadać i da radę, a jak nie, to nie ma co marnować czasu. Dlatego właśnie ja zdaniem. też często proszę ludzi, jeżeli mają te nieruchomości na zakup, żeby wysyłali mi tego linka do Rightmove'a, żebym zobaczył, jak ten dom wygląda, czy też dopytuję, czy osoba, która była na viewingu, widziała, czy są jakieś problemy z tą nieruchomością lub nie. Wtedy mam mniej więcej jakieś pojęcie, czy to będzie duży problem przy zakupie lub nie, bo czasami bywa tak, że samo to, że pójdziemy do najtańszego banku, może spowodować, mega utrudnić nam zakup, przedłużyć w ogóle cały proces i czasami o taki kredyt można zabiegać nawet kilka miesięcy, zanim dostaniemy ofertę kredytową, zanim bank zdecyduje, że nam ją przyzna, po dużych chopkach, które nam wcześniej pod nogi podrzuci, tak? Więc jeżeli jest to nieruchomość już z góry problematyczna i to widać, no to wtedy lepiej będzie się udać do odrobinę droższego banku, co nie znaczy, że będzie dużo droższy. Czasami to jest subtelna różnica i do banku, który po prostu bardziej takie rzeczy chętnie akceptuje. Są banki, które z góry mówią już, że jeżeli nieruchomość jest z problemem, to nie udzielam na to kredytu i zrobią wszystko, żeby zaniżyć wycenę i utrudnić zakup. Będą wymagały remontu przed zakupem, co jest też problematyczne, także tutaj po prostu trzeba ustalić z góry, w jakim standardzie jest ta nieruchomość, czy co można z tym zrobić, jeżeli chodzi o aplikację i zakup, tak żeby tutaj uzyskać w miarę szybko pozytywny rezultat. Ja myślę, że też przede wszystkim trzeba być świadomym, jaki jest problem, żeby go zweryfikować od początku, no bo też często są, kolejny przykład, który chciałem poruszyć, to niestandardowe konstrukcje, które też większość banków nie lubi i mimo tego, że może wyglądać ok, bo może być to drewniana konstrukcja na przykład, umurowana cegłą, czyli dom wygląda jak normalne z cegły, ale nie jest. Tak. I to Dokładnie. już jest problematyczne. Już kilka razy widziałem, że tu super okazja za połowę ceny w porównaniu do nieruchomości na ulicy, no ale to jest nie przez wartość przypadek. rzeczywista, tak. Wartość rzeczywista. Ja myślę, że właśnie, że to nie jest wcale okazja, tylko jest to wycenione w taki sposób, a nie inny, właśnie ze względu na to, że ciężko jest to potem skredytować i tutaj jest to problematyczne. Zazwyczaj, tak jak wspomniałeś, mamy nieruchomości z drewna lub ze stali, no i tutaj wszystko zależy właśnie... Konkret jeszcze są. Z betonu też, dokładnie tak. No. Dokładnie tak. No więc te trzy główne rodzaje i tutaj wszystko zależy od roku budowy tak naprawdę, kiedy ten dom był wybudowany. Niestety, ale w zamyśle takie nieruchomości zazwyczaj były budowane na kilkadziesiąt lat maksymalnie, 30-40 lat i przetrwały dużo dłużej jednakże, natomiast no tutaj problem polega z tego właśnie, że jeżeli były wybudowane zazwyczaj przed 1980 rokiem te nieruchomości, to wtedy banki niechętnie je kredytują, jest jakby garstka banków, która może chcieć na to pożyczyć dzisiaj, natomiast ja też twierdzę, że nie jest to dobry zakup z tego względu, że nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Czy w przyszłości po upływie następnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat banki dalej będą chciały refinansować tego typu nieruchomości, dlatego zazwyczaj po prostu odradzam tego typu zakup. Wiadomo, jest taniej, wydaje się to okazją, ale nie jest ta wycena bez powodu. Nikt nam czegoś taniej nie sprzeda tylko po to, żebyśmy mogli to taniej kupić, tak? Jest to z czymś związane, ale tutaj uważam, że ten problem akurat jest nie do przeskoczenia, bo nie zmienimy stanu konstrukcji nieruchomości w żaden sposób, z tym zawsze będzie problem przy każdym refinansowaniu. Co 2 lata trzeba będzie wyszukiwać banku, który może to weźmie lub dopiero rzeczoznawca nam określi. W ogóle typów budowy jest kilkadziesiąt co najmniej na różny rodzaj materiału, mogą być wymagane różne ubezpieczenia, mogą być wymagane dokumenty napraw nawet od sąsiadów nieruchomości, także mocno to może skomplikować cały zakup, jak i refinansowanie, także szczerze z góry odradzam tego typu inwestycje. Ja również uważam, że to jest pułapka i warto mieć to na uwadze, że nie poświęcać czasu na takie nieruchomości, bo jeśli ty masz problem z zakupem tego, to później będziesz miał problem ze sprzedażą tego i to wystarczy moim zdaniem. Nie trzeba tłumaczyć więcej, bo nikt nie chce się później z problemem bujać przez kupę czasu. I nic nie możesz z tym zrobić, tak? Nic nie możesz zrobić. Nie zmienisz typu konstrukcji, jest dom jaki jest, prawda? Więc tutaj ten problem zawsze będzie, nie? Tu kolejny problem, który dość jest często ostatnio spotykany, jest cladding. I to na mieszkaniach, i na domach. Co jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć na ten temat? Cladding tak, jest problematyczny ze względu na to, że czasami mają to materiały, które mogą być łatwopalne lub mogą być wymagane certyfikaty na daną nieruchomość. Ogólnie nie wszystkie banki akceptują nieruchomości z claddingiem. Jeżeli to jest flat, to są flaty, to jest trochę inna sprawa, prawda, no bo tutaj flaty
Te certyfikaty, chyba EWS bodajże, jak dobrze pamiętam, mają różne poziomy też i jakby są akceptowalne w zależności od tego, jaki to jest rodzaj certyfikatu. Tu jest, wiadomo, na domy rezydenckie zawsze jest więcej tych banków, przy nieruchomościach na wynajem tych banków jest trochę mniej i też nie wszystkie chętnie to biorą. Tutaj raczej przy nieruchomościach rezydenckich zazwyczaj w większości wypadków jest ok, z claddingiem, natomiast też zależy, jaki to jest materiał. Czasami niektórzy rzeczoznawcy się czepiają, niektóre banki już z góry twierdzą, że nie chcą pożyczać na takie nieruchomości, więc też trzeba na to na pewno zwrócić uwagę, że ta nieruchomość ten cladding posiada i może to mieć jakiś wpływ. Mhm. Okej, czy masz jeszcze jakieś przykłady nieruchomości niekredytowalnych, które warto mieć na uwadze? Jak tak pomyślę, myślę, że niekredytowalne nieruchomości, myślę, że chyba wymieniliśmy te główne na pewno, nie? Tutaj zazwyczaj najcięższym problemem jest właśnie standard nieruchomości, to jest przy inwestycjach na wynajem jest to najczęstszy problem tak naprawdę i tutaj zawsze dużo osób właśnie próbuje uniknąć tego bridge'a, żeby tych kosztów większych nie ponieść i tutaj często właśnie wszystko zależy od standardu tej nieruchomości, od tego, czy bank to zaakceptuje lub nie i od wyceny. Tutaj też tylko wspomnę jeszcze, że często rzeczoznawcy dokonują pomiaru wilgotności ścian, więc czasami nawet tego grzyba nie widać na gołym okiem wewnątrz nieruchomości, natomiast często Może być czuć. tak, może być też, wiadomo, nie, natomiast często rzeczoznawcy dokonują tego pomiaru, więc to też może być niespodzianką dla niektórych, że w trakcie wyceny wyjdzie, że jednak jest jakiś tam problem z tą nieruchomością na pewno. No. Okej, no warto przewietrzyć, dbać o to ogólnie, co można zrobić, żeby Często te ten domy właśnie do problem sprzedaży stoją puste od iluś tam miesięcy, prawda, i nikt tam nie mieszka, nikt tam nie grzeje i to zazwyczaj bywa problemem takim na wejściu już od razu, bo tak jak mówisz, ten zapach on raz, że odpycha, a dwa na pewno, że przyciąga uwagę na jakiś problem, który może z tą nieruchomością być i wtedy pewnie rzeczoznawca bardziej chętnie jednak pomierzy te wszystkie ściany dookoła, żeby ustalić, skąd ten zapach się wydobywa i no, jeżeli jest zapach, no to wiadomo, że skądś on jest generowany, prawda, więc automatycznie jakiś problem tam jest, tylko właśnie kwestia jakby jeżeli w tym banku, jeżeli takie coś wyjdzie przy wycenie, no to zazwyczaj po prostu zmiana banku wtedy na taki bardziej odpowiedni ten problem rozwiązuje, zazwyczaj. Okej, super. Ja myślę, że dużo ciekawych tematów zostało poruszone i daliśmy sporo wartości, bo takie małe rzeczy, ale mogą zmienić dużo, jeśli wiesz, jakich błędów, jakich problemów unikać i ewentualnie jakich rozwiązywać, żeby dalej to miało sens i można było na tym zarabiać. Więc uważam, że ten odcinek daje sporo wartości i może pomóc Wam z Waszymi biznesami. Ja jeszcze na koniec tylko chciałbym wspomnieć, że 18 października w Wolverhampton będzie spotkanie Tejza Property Network. Paweł będzie z jednym z osób, które wystąpią na scenie, podzieli się dla Was rynkiem kredytowym, zrobi update, żeby dać Wam jak najwięcej informacji dostępnych, jakie są produkty, jak możecie rozwijać swój biznes ze strony finansowania. Bilety dostępne na tejzapropertyco.uk. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.